Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak szybko sprzedać używany rower. Najlepszym sposobem na sprzedaż roweru jest oczywiście wystawienie go w internecie. Wiecie, to już nie są czasy, gdzie tam trzeba było jechać na giełdę, trzeba było dawać ogłoszenia do gazety. Oczywiście można tak zrobić, ale nie oszukujmy się, najszybciej po prostu wystawić ogłoszenie na Allegro, w OLX-ie, w Gratce czy w innym serwisie ogłoszeniowym. Jak zrobić, żeby rower sprzedać szybko i jednocześnie za cenę, która będzie nas satysfakcjonowała? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. I pierwszą podstawową sprawą są zdjęcia. Jesteśmy wzrokowcami, także kupujący na to będą w pierwszej kolejności zwracali uwagę i zdjęcia powinny być zrobione na zewnątrz, przy dobrym oświetleniu. Zdjęć powinno być trochę więcej, no co najmniej 10 zdjęć szczegółowych. Zróbcie zbliżenie na siodełko, na przerzutki, na korbę, na ramę. Po prostu tak, żeby kupujący nie miał wątpliwości, co kupuje, bo jeżeli zrobicie kiepskie zdjęcie gdzieś w piwnicy ze słabym oświetleniem, czy nawet z tą lampą błyskową i to zdjęcie będzie nawet jedno, gdzieś nieostre wrzucone, to będzie po prostu to zniechęcało. Jeżeli mamy całą listę ogłoszeń do przejrzenia i trafiamy na takie kwiatki, że na zdjęciu tak naprawdę nie widać, co jest przedmiotem sprzedaży, ja takie ogłoszenia od razu skreślam, przechodzę do kolejnych, gdzie te zdjęcia są po prostu ładne i wyraźne. Druga sprawa, opis. Jeżeli ja widzę gdzieś w opisie stan jak na zdjęciach, stan idealny i telefon do sprzedającego, ja nie mam ochoty za bardzo wyzwaniać teraz po sprzedających, dopytywać się o stan tego roweru. Warto wymienić w opisie specyfikacje, co zostało w rowerze wymienione, w jakim stanie są części. Napisać też chociaż kilka zdań, gdzie jeździliście na tym rowerze, tak żeby po prostu potencjalny kupujący poznał pewną historię tego roweru i dzięki temu będzie łatwiej Wam sprzedać. Warto zadbać też o stan roweru. Oczywiście kupując używany rower nie spodziewamy się, że ten rower będzie jak nowy, ale byłoby świetnie, naprawdę gdyby był wyczyszczony napęd, tutaj znajdziecie link do odcinka, w którym pokazuję jak to zrobić, żeby rower był ogólnie cały umyty, żeby nie był brudny, upaskudzony, bo to po prostu źle wygląda. Jeżeli są też jakieś aspekty wizualne, które odstraszają od zakupu, na przykład rozdarte siodełko, ja bym takie siodełko po prostu wymienił, można to niskim kosztem zrobić, a będzie się ten rower po prostu prezentował lepiej. Warto też się zastanowić, jakie akcesoria dodajemy do tego roweru, czy będą to lampki, czy będzie to licznik, nie wiem, pedały SPD. Warto to też w opisie umieścić, pokazać na zdjęciach i jeżeli jakichś akcesoriów nie dodajecie do roweru, to też dobrze byłoby je zdjąć, żeby po prostu uniknąć niepotrzebnych pytań od kupujących. I ważną kwestią, zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, jest oczywiście cena. Tutaj nie ma jakiejś złotej reguły, jak wycenić rower. Warto zajrzeć sobie do serwisów ogłoszeniowych i zobaczyć, w jakich cenach są sprzedawane porównywalne do naszego rowery. Tutaj też ja bym zwrócił uwagę na te aspekty, które mogłyby wyróżnić nasze rowery, czyli właśnie wymienione jakieś elementy, dodane jakieś akcesoria, czy właśnie dobry opis, dobre zdjęcia, to automatycznie podnosi wycenę naszego roweru na tle konkurencji. Po prostu klienci lubią wiedzieć, co kupują i lubią też dostawać po prostu różne bonusy, różne gratisy do roweru, co właśnie też będzie podnosić cenę. I warto się zastanowić nad wysyłką roweru. Oczywiście najlepiej jest, jeżeli sprzedajemy rower osobiście. Przyjeżdża kupujący, ogląda, sprawdza, testuje. Nie ma później żadnych podstaw do tego, żeby być niezadowolonym, że na przykład rower odbiegał od tego, co zobaczył na zdjęciach. Ale wiele osób woli na przykład sprzedaż wysyłkową i warto się na to przygotować. Mieć pudełko, w które zapakujemy rower, mieć kuriera, którym go wyślemy. Tutaj znajdziecie link do wpisu na blogu, w którym opisałem bardzo szczegółowo właśnie, jaki łatwy sposób wysłać rower. Tutaj decyzja należy do Was, czy dajecie tę możliwość, czy nie, ale warto być na to przygotowanym. Bardzo ważną rzeczą według mnie jest sporządzenie umowy kupna-sprzedaży. Ja na ten temat nie będę już tutaj opowiadał. Tutaj znajdziecie link do odcinka, w którym powiedziałem coś więcej na ten temat. I ostatnia, nadrzędna sprawa, trzeba być miłym. Nieraz się zdarzało tak, że zadawałem pytanie sprzedającemu, pytałem się o stan napędu, o stan opon, o stan klocków hamulcowych i dostawałem odpowiedź: gościu, a co Ty się w ogóle pytasz? Przyjedź, zobacz ten rower, tutaj ja nie mam czasu na odpisywanie na takie głupie maile. Więc trzeba być cierpliwym, trzeba odpisywać na wszystkie maile, na wszystkie telefony, jeżeli się takie pojawią, też spokojnie tłumaczyć, opowiadać. Rynek należy tak naprawdę do kupujących. To nie jest tak, że my robimy łaskę kupującemu, że ten rower mu sprzedamy. Nie. To on ma do wyboru dziesiątki, jeżeli nie setki rowerów. On może sobie w nich przebierać jak w ulęgałkach i tak naprawdę to od sprzedającego tutaj zależy, czy ten rower po prostu będzie atrakcyjnie wyglądał, czy nie. Także trzeba być miłym, cierpliwym, grzecznym i to na pewno przyczyni się do sprzedania roweru. Także jak widzicie, jest troszeczkę zachodu ze sprzedażą rowerów, ale obiecuję Wam, będzie dobry opis, będą dobre zdjęcia, będzie uczciwa cena, będziecie mili,
rower sprzedacie tak naprawdę w przeciągu kilku dni, to ja mogę Wam obiecać. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!